Szanowni Państwo, rozwój systemów akumulatorowych sprawił, że wykorzystuje się je nie tylko do zasilania elektronarzędzi, ale również innych sprzętów wspomagających. Przykładowo marki takie jak Milwaukee czy Bosch wykorzystują swoje systemy 12V do zasilania sprzętów pomiarowych. W tym materiale opowiemy o analogicznym sprzęcie marki Dedra, a mianowicie o multilaserze 3D zasilanym akumulatorami 20V należącymi do systemu SAS plus ALL. Multilaser Dedra DD6910 dostarczany jest w plastikowej walizce o wymiarach 34x30x15 cm. Z wierzchu widzimy piktogramy z oznaczonymi kluczowymi cechami sprzętu, a w środku znajdziemy podstawowe elementy zestawu umieszczone w wypełnieniu pionkowym. Oprócz instrukcji są to laser, uchwyt magnetyczny, zielone okulary filtrujące i zielona tablica celownicza. Narzędzie bowiem generuje zielone wiązki lasera o długości fali 520 nanometrów, wykorzystując do tego diody marki Osram. W walizce znajdujemy również wycięcie, do którego idealnie pasuje 2Ah akumulator 20V systemu SAS plus ALL. Przyjrzyjmy się dokładniej sprzętowi. Narzędzie wyposażone jest w aluminiowe kopułki, pod każdą z nich znajduje się laser generujący wiązkę w innej płaszczyźnie. Ponadto obudowa lasera ogumowana jest na krawędziach, a producent deklaruje stopień ochrony IP54. Na jednej ze ścian mamy duży szary suwak, który uruchamia nam laser w trybie samopoziomowania. Ponadto u góry znajdują się przyciski pozwalające na włączanie lub wyłączanie poszczególnych wiązek, a także na uruchomienie lasera w trybie pracy z detektorem lub z zablokowanym mechanizmem samopoziomowania. Poszczególne tryby pracy narzędzia sygnalizowane są dwiema diodami oraz odpowiednim zachowaniem wiązek lasera. Z tyłu obudowy mamy gniazdo na akumulator, a od spodu dwa gwinty 1/4 oraz 5/8 cala do mocowania statywu lub innego rodzaju podstaw bądź uchwytów. W przypadku tego sprzętu funkcja samopoziomowania ma charakter mechaniczny, co oznacza, że przesunięcie suwaka, nawet gdy akumulator jest wyjęty, spowoduje odblokowanie mechanizmu wahadła. W konsekwencji zaleca się upewnić, że w trakcie transportu multilaser ma suwak ustawiony w pozycji blokady. Należy też pamiętać, że jeśli laser jest bez baterii, ale suwak ustawiony jest w pozycji odblokowanej, to wsunięcie akumulatora spowoduje natychmiastowe wyświetlenie wiązki poziomej. Gdy multilaser jest zablokowany, to po wsunięciu akumulatora uruchamiamy go w trybie samopoziomowania, przesuwając suwak. Włączenie urządzenia sygnalizowane jest zieloną diodą przy piktogramach kłódek. Niezależnie od tego, ile i jakie wiązki były włączone przed zablokowaniem lasera, to jego ponowne uruchomienie powoduje zawsze projekcję jedynie poziomej wiązki. Nie ma tutaj funkcji pamięci. Wciskając przycisk H na boku obudowy wyłączamy i włączamy poziomą wiązkę. Z kolei przyciskanie przycisku V powoduje kolejno włączenie tylko pierwszej wiązki pionowej, włączenie tylko drugiej wiązki pionowej, włączenie obu wiązek pionowych oraz wyłączenie obu wiązek pionowych. Ostatecznie laser może wyświetlać wiązki na 7 różnych sposobów, nie licząc w przypadku wyłączenia wszystkich wiązek. Każdy laser emituje wiązkę w każdym kierunku swojej płaszczyzny, zatem mówimy, że mamy do czynienia z laserem 3x360 stopni. Laser w trybie samopoziomowania jest w stanie wyświetlić linię w pionie i poziomie, nawet gdy sam jest przechylony w zakresie około plus-minus 4 stopnie. Gdy wielkość wychylenia przekracza możliwość kompensacji, wówczas wiązki lasera będą cały czas migać, sygnalizując, że nie są wypoziomowane. Krótkie wciśnięcie przycisku pierwszego od prawej powoduje uruchomienie lasera w trybie pracy z detektorem. Wskazuje na to niebieska dioda przy odpowiedniej ikonce oraz fakt delikatnego przyciemnienia wiązki lasera. Detektor pozwala zwiększyć zasięg pracy lasera z 30 do 50 metrów. Gdy laser jest zablokowany, możemy wyświetlić wiązki lasera bez trybu samopoziomowania. Na przykład gdybyśmy chcieli wytyczyć skos. Aby to zrobić, trzeba przy suwaku ustawionym po lewej wcisnąć i dłużej przytrzymać przycisk pierwszy z prawej. Ten tryb działania narzędzia sygnalizowany jest czerwoną diodą świecącą przy piktogramie kłódek oraz mignięciem wiązek lasera raz na kilka sekund. Podobnie jak w poprzednim trybie pracy, dwa pozostałe przyciski odpowiedzialne są za włączenie i wyłączenie poszczególnych wiązek lasera. Ponowne dłuższe przytrzymanie skrajnie prawego przycisku wyłącza wszystkie wiązki lasera. W zestawie znajdujemy również uchwyt magnetyczny, możemy na nim zamontować laser, aby wygodnie korzystać później np. z tyczki rozporowej. Na uchwycie znajduje się platforma, na którą mocujemy laser z wykorzystaniem gwintu 1/4 cala. Pokrętło znajdujące się po jednej stronie pozwala dokonywać korekty wysokości lasera, po dokonaniu której blokujemy ustawienie z wykorzystaniem nakrętki kontrującej znajdującej się po drugiej stronie uchwytu. Duże pokrętło pozwala nam wkręcić śrubę w gniazdo lasera, a gdy już jest zamocowany, możemy korzystając z przedniego pokrętła dosunąć go opierając o tył uchwytu. Sam uchwyt wyposażony jest również w dwa gniazda z gwintami,
a jego tylna ściana pokryta jest 14 magnesami pozwalającymi pewnie przytwierdzić go do metalowych powierzchni. Główna część korpusu lasera, nie licząc kopułek i baterii, ma wymiary 11×8×7 cm. Same kopułki mają podstawę mniej więcej 4×4 cm i wysokość około 2,5 cm. Co sprawia, że całe urządzenie z zamocowanym akumulatorem 2Ah ma wysokość 13,5 cm, głębokość 14 cm i szerokość 9,5 cm. Taki zestaw waży zaś 1 kg 67 g, z czego sam korpus 670 g. Czas na testy, podobne jak w przypadku innych laserów prezentowanych na moim kanale. Zacznijmy od zakresu autoniwelacji. W moich próbach wyszło, że laser jest w stanie się sam wypoziomować przy pochyleniu w zakresie od około -3,3 stopnia do +2,7 stopnia, zatem teoretycznie jest to wynik troszkę mniejszy od wartości deklarowanej przez producenta. Analizując linię wiązek lasera z wykorzystaniem poziomicy elektronicznej marki Sola, nie było zauważalnego odchylenia dla płaszczyzny poziomej, natomiast dla wiązek pionowych nie przekraczało ono 0,5 stopnia, a zatem dokładności sprzętu pomiarowego wykorzystanego do oceny multilasera. Dokładniejszego sprawdzenia dokonałem z wykorzystaniem metody, którą opisywałem w jednym z poprzednich testów laserów. Laser ustawiłem blisko jednej ściany i zaznaczyłem, gdzie pada wiązka lasera. Następnie laser obróciłem o 180 stopni i na przeciwległej ścianie również zaznaczyłem, gdzie pada wiązka lasera. Następnie przeniosłem go w pobliże wspomnianej przeciwległej ściany. Skorygowałem jego wysokość, tak aby wiązka znów wpadała na ścianę na zaznaczonej wysokości i ponownie obróciłem laser w kierunku pierwszej ściany. Następnie zaznaczyłem na niej, gdzie aktualnie pada wiązka lasera. Widać, że jest ona delikatnie niżej niż na początku. Pomiar wykazał przesunięcie o 2 mm, biorąc pod uwagę, że odległość między ścianami wynosiła 6,66 m, to zmierzone odchylenie wiązki lasera wynosi około 1,5 mm na każde 10 metrów, a zatem jest to wartość znacząco lepsza od deklarowanej przez producenta. Przy okazji zmierzono szerokość wiązki rzucaną z odległości około 1 metra i wynosi ona około 2 mm. Wiązka rzucana z odległości około metra pozostaje widoczna nawet przy natężeniu oświetlenia osiągającym około 10 000 luksów, a zatem przy wartości osiąganej na dworze w słoneczny dzień. Poza kadrem wykonałem jeszcze jeden test. Otóż na w pełni naładowanej 2Ah baterii laser pracował przez prawie 13 godzin, ale pod warunkiem, że używana była jedynie pozioma wiązka. Gdy wykorzystywałem wszystkie 3 wiązki, czas pracy na takim akumulatorze spadał do około 5 godzin. Producent zaleca stosowanie multilasera z baterią 2Ah, ale u mnie bez problemu działał on również z większym akumulatorem. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać o przesunięciu środka ciężkości sprzętu. Będąc wielkim fanem akumulatorowych systemów narzędziowych i biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tym konkretnie sprzętem, w tym również prezentowane testy, mogę zdecydowanie polecić to narzędzie, szczególnie posiadaczom innych sprzętów systemu SAS+OL.